Na stolicy Mojżeszowej usiedli doktorowie i faryzeuszowie. Wszystko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie. Ale wedle uczynków ich nie czyńcie, albowiem mówią, a nie czynią. Bo wiążą bremiona ciężkie i nieznośne i kladą na ramiona ludzkie, a palcem swym nie chcą się ich ruszyć. Władaj nam, Chryste. Panie Grzegorzu, mam do Pana apel mający na celu uratowanie tego, co w Pana działalności uważam za niezwykle cenne. A co Pan zaprzepaścił błędem, którego genezę być może w kontrowersyjnym głosie przedstawię Panu na końcu tego filmu, około 35 minuty. Proszę też zajrzeć w opis. Zapraszam do subskrypcji, polubiania, komentowania i do skupienia się na metodzie. Zdumiewające jest to, że istotą błędu Grzegorza Brauna jest to, co sam najgłośniej potępia, i przeciwieństwo tego, co sam najwspanialej i najpiękniej głosi. Sam Pan sformułował wypowiedź tak, żeby była tak zrozumiana, jako całkowita negacja komór. Ale oni wszyscy razem, solidarnie, Binaj Berit, Kolin i inne organizacje, które się przedstawiają jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Czy twierdzisz, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz i Auschwitz-Birkenau nie było komór gazowych? Stwierdzam, że hipoteza ich istnienia, w tym i w szeregu innych miejsc, jest hipotezą wątłą, nie opartą na faktach zweryfikowanych zgodnie z standardami warsztatu historyczno-naukowego. I dla mnie osobiście ta hipoteza z biegiem lat jest coraz mniej przekonująca. Zatraktowanie komór jak pewników. Ale kilka dni wcześniej jemu wolno było orzekać, że ich nie było. Jemu wolno, innym nie wolno. Moralność Kaliego. Prawdę. Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary. Talmudyści. Niech Państwo popatrzą, co tu jest znamienne. Grzegorz Braun wypowiedział swoją starą śpiewkę o Talmudzie, by samemu talmudycznie operować na literze, grać tą literą i odwracać uwagę, wykręcać się całej sytuacji medialnej, znaczenia. Istotą jest to, co dana wypowiedź znaczy dla ludzi w danym kontekście, w tym wypadku w kontekście social mediów. Tu relacja pani doktor Anny Mandreli. Kluczowe są jej słowa w tym kontekście. Jeśli ktoś może zanegować tę zbrodnię, podważając relację świadków, no to równie dobrze może zanegować inne zbrodnie, w tym mord na Polakach na Wolyniu. Nakłada na ludzi ciężar nie do uniesienia w postaci stawiania im tez, które po pierwsze są niekonsekwentne, stosowane wybiórczo. Wtedy, kiedy jemu pasuje, to się do nich stosuje, a wtedy, kiedy już nie pasuje, to się już nie stosuje. To jest plemienne, talmudyczne. I talmudycznie w imię litery wykręca się od realnych znaczeń tego, jak wypowiedź wybrzmiała. Ale czemu to jest ciężar nie do uniesienia? No bo ludzie nie mogą zmierzyć, a więc muszą wierzyć na słowo w te wszystkie tezy, skomplikowane dane, które nagle teraz odkrywa Grzegorz Braun. To jest Haggada przeciw Haggadzie, narracja przeciw narracji, która rozrywa społeczeństwo na strzępy.
Ktoś zapyta, no to jakie wyjście? Komu mamy wierzyć? Nie dać się wciągnąć w narracje oskarżycielskie w sprawach, których nie możemy zmierzyć, które oparte są na wielości sensacyjnych, ciekawych, poruszających danych, informacji, nowych odkryć, a większość z nich jest dla nas ciężarem nie do uniesienia. Miast tego należy skupiać się na analizowaniu metod, jakimi dany człowiek działa, czy jest konsekwentny, czy jest uczciwy, czy sobie nie zaprzecza, czy nie poniewiera, czy nie insynuuje innym, czy to nie jest jego modus operandi, jego sposób działania. Na tym się skupiać, bo to możemy zmierzyć. Czy nie wymaga od nas takiej ślepej, sekciarskiej, plemiennej ufności oskarżeniom, a przy tym wygłasza sprzeczne z tym deklaracje o wartościach katolickich i cywilizacji łacińskiej? To jest czerwona lampka. Nie deklaracje, fasada, piękne hasła, ale głębokie metody działania, obyczaje. Ja wiem, że wielu ludzi oburza się i mówi, ci antybrauniści tak samo gadali, obrońcy Brauna, antymenceniści, że tak to by się nie dało nikogo skrytykować i obronić przed niebezpiecznymi ludźmi. Nie. Tak właśnie, stosując tą zasadę, odsiewamy głupią, niepotrzebną krytykę pochopną i możemy się skupić na tym, co mierzalne i istotne. Na prostych rzeczach, które czasem nam przez to właśnie umykają, że szukamy jakichś tajnych, niewiadomych, a prawda jest na wierzchu, jest prosta. Tylko odwracamy od niej swoją uwagę, bo nie jest taka sensacyjna i słabiej się w mediach sprzedaje. To, co możemy zmierzyć, to zazwyczaj nie są szczegółowe informacje, dane, liczby. Tu nie możemy tego zweryfikować. Jeden pisze tak, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej. Większość ludzi to zna z pism, z zapisów, nawet Grzegorz Braun, z książek. A skąd wiesz, czy te dane są zasadne? W większości nie ma jak zweryfikować. Jak czytamy po owocach ich poznacie, to do końca nie jest jasne, o co chodzi w tych owocach. Ale w Didache mamy taką interpretację: po obyczajach ich poznacie. Ja bym powiedział, że te obyczaje, te owoce to metody działania, które możemy zmierzyć. No bo po co mamy powiedzenie po owocach ich poznacie, jeśli te owoce są dla nas niemierzalne? To po co nam w ogóle polecać, żebyśmy coś próbowali poznawać? Jeśli ktoś nam poleca próbę poznawania, to musi być oparte na tym, co dla nas mierzalne. A metody działania, czy ktoś nie wpada w hipokryzję, czy ktoś stosuje równe standardy, nie wpada w podwójne standardy, w moralność Kalego, to możemy wyłapać. I to są dla nas istotne punkty, które sprawiają, że jak ktoś stosuje takie niehonorowe zasady, to ja zrywam z nim współpracę, żeby właśnie wywrzeć na niego nacisk, żeby się do tych metod stosował, bo inaczej do niczego nie dojdziemy konstruktywnego. Bo jeśli ktoś jedno mówi, a drugie robi, walczy z insynuacją, a o tym sam insynuuje, to skąd ja wiem, że nagle wobec mnie nie zacznie insynuacji snuć? I jeśli ktoś pochopnie kogoś ocenia, to skąd ja wiem, że mnie też kiedyś pochopnie nie oceni? No nie da się tak współpracować. Jeśli ktoś taką metodę przyjmuje, nie, że ktoś popełnia błędy, bo wszyscy popełniamy, ale że ktoś w nich trwa i uważa, że są okej. A nawet nie, że po prostu trwa w nich i recydywistycznie do nich wraca. Jak do zasady swego działania. Skupiać się w krytyce nie na obalaniu całych mitów, całych hagad naszych przeciwników, ale na tym, co konieczne. Na tym, co mierzalne i na tym, co konieczne, czyli na obnażaniu pochopnych oskarżeń, deprecjonowania, zachowanie zasady domniemania dobroci i rozstrzygania wątpliwości na korzyść, nawet naszego największego przeciwnika. Ktoś powie, no to nie możemy oskarżać o te komory. To jest tak, jakby czepiać się kogoś, że oczernia swojego przeciwnika, bo się pomylił w nazwaniu tortury, w opisie tortury, jaką wobec niego zastosował. Tam, gdzie to nie jest konieczne, gdzie to komuś nie szkodzi wprost. A tutaj istotne jest, że tak jak Grzegorz Braun przyznaje, naziści zaszkodzili i nawet jak ktoś przesadza w tej swojej haggadzie, no to niech se przesadza. Chodzi o to, żeby ograniczyć się do tego, co konieczne, do obrony pochopnie oczernianych. Bo jeśli ktoś nam wykaże błąd, tam gdzie zapędzimy się w obnażaniu haggady, wejdziemy w fałszywą alternatywę, to uniewiarygodni naszą linię obrony.
Bo nikt nie mówi teraz o jedwabnym i o szczegółach, tylko o tym, że pan zanegował Holokaust. I taki idzie w świat komunikat: Polacy negują Holokaust, Polacy kłamią, Polacy są antysemitami, bo takie jest utożsamienie. A Grzegorz Braun sam tą istotę wykłada, kiedy przed laty, broniąc doktora Czerniaka, mówił, że insynuacja właśnie na tym polega, że nie mówi się wprost, ale tak, by wszyscy zrozumieli. Na poziomie literalnym wypowiedź znaczy co innego, ale realnie wybrzmiewa na poziomie emocji tak, by ludzie zrozumieli to, co mają zrozumieć. I to jest perfidia insynuacji. Tutaj Braun odwraca tą zasadę, jak jemu jest niekorzystna. Wybiórczo ją stosuje. Na odwrót dokładnie, czyli wypowiedź jakoś wybrzmiewa, wszyscy rozumieją, co znaczy. Po prostu tak znaczy w społeczeństwie i to znaczenie dociera. I to jest przewidywane znaczenie. A później Braun się wykręca, tak jak insynuatorzy. Rzucają komuś insynuację, z odpowiednią emocją obracał pieniędzmi, tak jak pan Świg robił. Co to za pieniądze, panie? A później się tłumaczy, że on niczego mu nie zarzucał, ale do wszystkich dotarło tak, jakby mu coś zarzucał. Działają manipulanci. Najpierw coś mówią, tak by wszyscy zrozumieli, a potem po reakcji decydują, czy to był żart, czy nie. A nawet, że wypowiedź ma takie głębsze znaczenie, którego ci niestety mniej inteligentni nie rozumieją. Ale moi zwolennicy bardziej inteligentni to rozumieją. Czyli Braun sam sobie wybiera, kiedy daną zasadę stosować, kiedy nie. To jest moralność Kalego. Jak inni to robią, to źle, strasznie, ale jak ja to robię, to metafizyka. To jest talmudyczny faryzeizm. Operacji na literze przeczącej rzeczywistości. Hipokryzja. To brzmi jak negacja komór. Wprost. Negacja, nie jak zastanawianie się nad metodologią nauk, ale jak negacja. I to wszyscy wiedzą, on to wie. A później się wykręca, że mu nie dokończono. Dano dokończyć, tylko pan dalej kontynuował. Podtrzymał tą wypowiedź, która tak znaczyła w kontekście medialnym, w którym pan się wypowiadał. Tak jakby pan mówił, że będąc wśród ludzi, którzy nie znają włoskiego, czy jakichś innych obcych języków, i wypowiadał pan słowa dla tych ludzi znaczące przekleństwa po polsku, powiedzmy na K i na H, a później się tłumaczył, że akurat wtedy pan użył cytatu włoskiego i angielskiego. I chciał zapytać tych ludzi, jak tam było na zakręcie i czy wiedzą, kim są. To jest operacja na literze, na substytutach, ignorowanie faktów w imię litery. To jest istota talmudycznego faryzeizmu, którą wyłożył pana kolega Jan Piński, kiedy mówił o filmie Sekret mądrości Żydów, o upadku świątyni i zastąpieniu obowiązku świątynnego obowiązkiem czytania pisma, a więc rzeczywistość pewną zastąpili substytutem, pismem i się wyspecjalizowali w tym substytucie, co jest neutralne, co nie jest żadnym negatywem i dlatego później byli dobrzy w operowaniu znakami bez pokrycia, takimi jak pieniądze bez pokrycia, w kwestii obrotu, nie tylko spekulacją, bo i procentem, lichwą, a później obrotem też pojęciami, narracją w naukach, narracją zarządzania społecznego, marketingiem, filmem. Film to kolejny poziom substytutu dalej, zarządzanie informacyjne społeczeństwami. O tym mam osobny rozdział w katalogice dopisany ze 3 lata temu. I to jest też kolejny przejaw tego myślenia, które jest sprzeczne z cywilizacją łacińską i tej zasady zaprzeczania sobie, mówienia pięknie o pewnych rzeczach, by im zaprzeczać. O cywilizacji łacińskiej, by potem łamać jej zasady uniwersalizmu. Łamać w postaci plemienności, że jak to mówi Braun, to jest dobrze. Jak to robi Braun, to jest dobrze, a jak to robią inni, to Braun nagle to krytykuje. Krytykuje insynuacje, jak inni insynuują doktorowi Czerniakowi, a jak Braun insynuuje chociażby Kantybie, z którym ja się osobiście nie zgadzam politycznie, że ma związki z banderyzmem po samym nazwisku, a nie ma dowodów. A na komory gazowe już tłumaczy się, że nie ma dowodów, a więc nie przyjmuje tego. No ale jak coś mu nie pasuje, jak on ma jakąś teorię, to bez dowodów sobie ją wygłasza. I jego wyborcy mają wierzyć. A on wygłasza tylko domyślajcie się. Rzuca niewiadomą
rzuca taką kością insynuacji, żeby się ludzie rozszarpali. Jedni tak interpretują, drudzy tak, domyślają się. I tak Grzegorz Braun dzieli, szkodzi społeczeństwo, wciąga ludzi w takie fałszywe rozumienie różnych rzeczy. Oni za niego nadstawiają głową, później wpadają w sprzeczności, bo raz go tłumaczyli tak, potem go tłumaczą na odwrót, sprzecznie z tym. Mniemanego profesora Grabowskiego, który na zaproszenie Niemców i Żydów realizuje swoje pseudonaukowe programy. Grabowski. Jeżeli Grzegorza Brauna tłumaczyli, że nie dano mu dokończyć, co nie jest prawdą, bo dziennikarz wręcz wyraził wątpliwość i później dał głos Grzegorzowi Braunowi, czy dobrze go zrozumiał. A Grzegorz Braun dalej snuł taką wypowiedź, która nie wiadomo dokładnie o co chodzi. Znaczy jedyne co było dokładnie wiadomo o co chodzi, to że neguje istnienie komór. Tak wybrzmiała ta wypowiedź, że neguje istnienie komór. A ci, którzy tłumaczą go, że literalnie to o co innego chodziło, szukają takich możliwości, to jest talmudyczny faryzeizm. Szukanie kruczków na literze, czy to żeby się obronić, żeby odwrócić uwagę od realnego znaczenia, jakie wybrzmiało. Zrobiłem o tym osobny film, Kto kłamie. Co jest istotą wypowiedzi? Nie to, jaka litera została wypowiedziana, ale to, jak dany komunikat wybrzmiewa i zostanie odebrany przez społeczeństwo. Jak znaczy. W całości, nie takich szkiełkiem i okiem, ale w całości, w ogólnym odbiorze. I wiemy, jak ten komunikat zostanie odebrany. Tu nie ma wątpliwości. A dziennikarz przerwał dopiero wtedy, kiedy Grzegorz Braun zaczynał kontynuować podważanie jakby tego powszechnie przyjętego założenia, które o istnieniu komór gazowych, które, no kogo ono broni? Kogo ono broni? Po co? Natomiast w innych przypadkach, gdy kogoś oczernia, to wymaga ślepej wiary w oskarżenia. Takiej na przykład antymencenowskiej. Takie do dogmatu. I to niekonsekwentnej, bo kiedy on robi szeroki front, to jest dobrze. Spotyka się i z ludźmi, których nie skrytykował, to jest dobrze. A kiedy Mencen spotyka się na tym piwie z ludźmi, których skrytykował, no to źle. Kiedy Bosak mówi, byle nie Trzaskowski, to Braun z tego szydzi, to źle. No niby dlaczego? Skoro później ten sam Braun poparł Nawrockiego. Wprost. To tutaj co jest wyznacznikiem, kiedy można popierać, a kiedy nie? No dla wyborców Brauna, no jedynie to, kiedy Braun tak powie. No to jest plemienność, takie sekciarstwo. To jest właśnie uderza w istotę cywilizacji łacińskiej, kiedy mierzymy, nie bacząc na względy osoby, nie bacząc na osobę, tylko na zasady, bo za zasadami, za równymi standardami stoi Pan Bóg, Jego prawda, ta jedyna osoba, która jest wyznacznikiem prawdy i to jest zasada cywilizacji łacińskiej. A nie, kiedy Grzegorz Braun tak mówi, to można poprzeć Nawrockiego, ale jakby Mencen poparł Nawrockiego, ja nie mogę, ale byłby cyrk. Kiedy Grzegorz Braun szydził i to jeszcze chochoła obalał, co pokazałem w tym wywiadzie, że Mandrela wierzy w sondaże. I to jeszcze kiedy Mandrela powiedziała, że jest realistką i wierzy w to, że Nawrocki z Trzaskowskim wejdą do drugiej tury, to Braun zaczął to podważać i mówi: oho, pani wierzy w sondaże, to ja urealnię pani realizm, i zaczął z niej szydzić i takie szpile wbijać. A potem nagle znalazły się jakieś sondaże korzystne dla Brauna, dla KKP, to Braun zaczął je pokazywać 5 razy dziennie. I już dobre jest, jak Braun szydzi z innych, że wierzą w sondaże, jeszcze gdy... I co Braun wtedy jeszcze zrobił? Doktor Anna Mandrela mówiła o Trzaskowskim i Nawrockim. A Braun, podważając jej rzekomą wiarę w sondaże, uciekł od tego konkretnego przypadku, który podała Trzaskowski-Nawrocki, co akurat było prawdopodobne, realistyczne i się spełniło, i przeskoczył do analizy własnej osoby. Tylko że ona nie mówiła o szansach Brauna, tylko powiedziała konkretnie o Trzaskowskim i Nawrockim, a więc Braun dopuścił się obalania chochoła. To jest brudne i nieuczciwe.
I to miało być tam w tej analizie. Zwalcza talmudyzm, nawet w tym wywiadzie, a sam wpada w talmudyczny faryzeizm uciekania od realnego znaczenia jego wypowiedzi, które jest przewidywalne, które znamy z kontekstu, które się kształtuje w kulturze i szukania literalnego i wchodzenia w literalne wykręcanie się od tego, co rzeczywiście wybrzmiało w sposób nawet wcale nie ograniczony przez dziennikarza. Brown powiedział to, co chciał powiedzieć swobodnie, miał na to czas niewywoływany. A więc niech ponosi tego konsekwencje. Jeżeli wypowiada się w języku social mediów, tak jak mi to powiedział inny człowiek, którego krytykowałem ostatnio, no to niech liczy się z tym, że język social mediów już ma jakiś odbiór społeczny i znaczenie. Jeżeli używa pewnych sformułowań, to one tak zostaną odebrane, jak wcześniej byłyby odbierane. A kiedy on mówi, że co innego miał na myśli, to jest literalny faryzeizm talmudyczny. Czyli skupianie się to na wykręcanie się od tego, co realnie wybrzmiało za pomocą litery, symulakrów, substytutu rzeczywistości. Co jest związane z tym, co znajomy Grzegorza Brauna, którego Grzegorz Braun nigdy nie skrytykował za jego proaborcyjne wypowiedzi, programy, za pochwalanie Donalda Tuska. Jeszcze polecił jego działalność bez odcięcia się od jego błędów, a to jest też przejaw hipokryzji, bo ten sam Grzegorz Braun wytyka Mentzenowi obietnicę kontynuacji polityki Dudy, a później na przykład tą kontynuacją było to, że człowiek z kancelarii Dudy przyszedł do Mentzena, w sytuacji, gdy ten sam Mentzen krytykował Dudę. A tutaj Braun pochwala człowieka o zupełnie innych poglądach sprzecznych z naszymi, poleca jego pracę i nigdy się nie odciął od jego błędów. To kiedy współpraca, pochwalanie, współpraca, czyli między innymi jakaś kontynuacja jest dobra, a kiedy zła? No dobra to jest chyba wtedy, kiedy Braun mówi. I wtedy można współpracować z ludźmi o innych, nawet sprzecznych z nami poglądach i ich polecać. Bez słowa krytyki na ich temat. A kiedy ktoś krytykując innych ludzi stara się jakby pewne rzeczy dostrzec u nich dobre, co jest przejawem słusznej postawy konserwatywnej, to jest źle, to jemu nie wolno. Braunowi wolno, dużo bardziej, dużo szerzej, dużo bezkrytycznie, jemu wolno. Ale innym krytycznie współpracować na pewnych tylko polach, a innych ostro ganić, to już nie wolno. To jest... Mam na myśli odwrócenie jakiejś kompletną hipokryzję. Odwrócenie zasad cywilizacji łacińskiej w imię cywilizacji łacińskiej. No to dobrze, bo Braun to robi. A jak Braunowi insynuowali po nazwisku żydostwo, to źle, to nie można, bo to pozory mylą. Ale jak Braun się opiera na pozorach i wymaga oskarżeń, to jest dobrze. To jest hipokryzja. Moralność Kalego. Dobrze, pan wie, gdzie ją wypowiada, w jakich okolicznościach. Nawet dziennikarz dał panu czas na sprecyzowanie, wyraził swoje zdziwienie, czy dobrze zrozumiał. I chyba holokaustyści prawowierni będą się oburzali. Nie wiem, czy nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale ja akurat byłem w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau i trudno mi uznać, żebym zobaczył coś, co byłoby nieprawdziwego. Byłem też w klasztorze w Harmenży i oglądałem tam w klasztorze zgromadzone bardzo sugestywne i też przejmujące wspomnienia w formie obrazów więźnia Auschwitz-Birkenau, więc nie do końca wiem, co pan poseł chciał powiedzieć. Wybitnego scenografa, później artysty Mariana Kołodzieja, więźnia Auschwitz. Tak, rzeczywiście bardzo przejmujące świadectwo, ale to nie zmienia faktu, że przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje,
jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariela Toafa, Krwawe Paschy, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau. Panie pośle, są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę. A pan ten czas wykorzystał na dalsze szycie, zamiast na doprecyzowanie. Nie, dajmy na to nie oznacza, że to jest przykład hipotetyczny. Tylko takie literalne zabiegi, żeby wytłumaczyć tą wypowiedź, mimo iż wszyscy wiedzą i było do przewidzenia, jak wybrzmi, co znaczy wprost. Tym bardziej, że Grzegorz Braun dodał niestety, a w przypadkach hipotetycznych nie mówi się niestety, tylko w przypadkach realnych. I to jest metoda niestety Grzegorza Brauna. Nie był przez nikogo naciskany w tej sprawie. Sam to powiedział. Mógł sprecyzować, nie zrobił tego. Tak jak w innych przypadkach mówi, domyślajcie się z uśmieszkiem. Tak, tutaj robi to samo, tyle, że to jest metoda bardzo szkodliwa, bo wprowadza ludzi w błąd. Jedni go bronią, wykręcają jego wypowiedź, jego zwolennicy, inni go od razu atakują, że jest antysemitą, przyklejają jego wypowiedź do obrony Jedwabnego, ta sprawa znika. Obrona dobrego imienia Polaków. I fałszywy stereotyp, kłamliwy stereotyp o Polakach się niestety tym utwierdza. Jedna i druga bańka się utwierdza w swoich kłamliwych narracjach. A rzeczywistość nam ucieka. Grzegorz Braun może mówić, że jest na wojnie i że musi tak robić, że to jest jego taktyka, strategia. Tyle, że w ten sposób on szkodzi. Nie broni Polaków przed tą agresją propagandową, gospodarczą, ale im szkodzi. Ich deprecjonuje, ich wciąga w fałszywe narracje. Oni później w oblężoną twierdzę zostaną zagonieni i będą bronić tych wypowiedzi sami, deprecjonując własne postawy. To ich zagania do tego, to im szkodzi, ich skłóca. A więc z kim walczy? Z Polakami walczy? No chyba nie o to chodzi, panie Grzegorzu. To nie ma być wojna sprawnymi metodami, tylko wojna z tymi, co atakują Polaków. A pan z nimi nie walczy, tylko daje im paliwo. A Polacy na tym jeszcze bardziej tracą. Nie o taką wojnę chodzi. Grzegorz Braun, w tym wywiadzie, który mi się popsuł. Miałem 3 godziny i mi się poprzestawiało coś w programie i nie mogę odzyskać tej pracy, którą wykonałem. Nie w wywiadzie, tylko w analizie wywiadu Anny Mandreli z Grzegorzem Braunem. Pokazałem w nim, że istotą błędu Grzegorza Brauna jest to, że właśnie wymaga od innych, również od Anny Mandreli, wręcz taki nacisk, wręcz szantaż na nią wywierał, mówiąc, a szkoda, że pani nie będzie razem ze mną krytykować, atakować Sławomira Mentzena. Gdy Anna Mandrela powiedziała, że tak jak Brauna nie krytykowała, nie przyłączała się do nagonek, tak teraz nie przyłączy się do nagonki na Mentzena. I wtedy Grzegorz Braun się odpalił, zaczął jej przerywać. A szkoda, że pani nie będzie krytykować. Wręcz już wymagał od niej krytyki, podczas gdy sam dla tej krytyki przecież jeszcze bardziej nie ma dowodów i większość wyborców nie ma dowodów i on wymaga, by mu wierzyć na słowo, gdy mówi oni kłamią, że rzeczywiście kłamią, że rzeczywiście jak to tam było z tą wewnętrznymi sprawami dotyczącymi kongresu, statutu partii, praw wyborów. Dalej, są rzeczy z jego oskarżeń, których hipokryzja, niekonsekwencja i fałsz są wykazane. Jak choćby to, że Grzegorz Braun wytykał Bosakowi hasło byle nie Trzaskowski, a potem sam poparł Nawrockiego w drugiej turze. No to co jest wyznacznikiem, kiedy poprzeć, kiedy nie? Dla wyborców Grzegorza Brauna chyba to, kiedy Grzegorz Braun tak mówi.
I tak Grzegorz Braun sprawdza, testuje ludzi, zarówno tych braunistów, jak i antybraunistów. Tak? Testuje ich i zarządza nimi. I sprawdza, na ile będą podatni na taką niekonsekwencję i na ile będą podatni na to, by go tłumaczyć. Kiedy on mówi, że nie ma dowodów, a więc nie przyjmuje takiej narracji, to pięknie, wspaniale, dobrze jest. Ale kiedy on podaje jakieś oskarżycielskie tezy bez dowodów, to wierzą mu na słowo w te tezy. To już dowodów nie potrzebują, bo to Grzegorz Braun, zalegendowany jako bohater. Jaka jest tego konsekwencja, że zagłuszono sprawę Jedwabnego. U nas z opóźnieniem się dzieje to samo, co negacjoniści Holokaustu robili na Zachodzie kilkanaście lat temu. To jest z powtórką u nas w Polsce teraz. Zresztą podobnie, równolegle z procesami imigracyjnymi. Idąc tym tokiem rozumowania, jest zdekonstruowana ludzka wiara w cokolwiek. W kanonizacje katolickie, bo i to Braun podważa. W Sobór Watykański, we wszelkie akty Kościoła. No to mamy podważoną całą jakby zasadność podstawy wiary w Kościół. To jest akurat wspólny mianownik z Marcinem Majewskim, którego ostatnio zaczynam krytykować, którego też znam, tak jak znam Grzegorza Brauna. Tyle, że Marcina Majewskiego poznałem 5 lat przed Grzegorzem Braunem w 2014 roku, akurat wtedy na kanwie tekstów o intronizacji, gdzie zgadzaliśmy się, że jeżeli pewne systemy światopoglądowe, czy nawet nauka wyznacza religii miejsce i ją poprawia tradycyjnym religiom, no to de facto przejmuje ich funkcję. Taką kategorię funkcji religijnej sobie wyodrębniłem na potrzeby pracy magisterskiej i odróżnienia tych kryptoreligii, erzac religii takich jak kulty gwiazd, popkultury, piłkarzy od religii właściwych. No to wyodrębniłem taką kategorię jak religia, funkcja religijna, religijna potrzeba i funkcję religijną. Czasem ludzie powierzają temu, co źle tą funkcję spełnia, tak jak przyciskowi do włączania, powierzają wyłączanie i przyciskają ten przycisk i jeszcze mocniej przyciskają i się dziwią, że światło się nie wyłączyło, no bo przyciskają przycisk, który włącza światło cały czas. No i to wspólny mianownik. Marcin Majewski podważa konsekwencje grzechu pierworodnego według tradycyjnej nauki na podstawie ustaleń rzekomo biologii, która to biologia z zasady nie może sięgać tego, o czym mówi grzech pierworodny, bo on mówi o jakimś stanie świata, który jest poza obecnymi, doczesnymi, poza tym czasem, który my znamy, poza tą całą historią świata. Grzech pierworodny mógł przekształcić całą historię od początku dziejów Ziemi. Różnie mogło być. I tego jakby ograniczona nauka biologiczna z definicji nie może zmierzyć. To jest stary, jeszcze XIX-wieczny, scjentystyczny redukcjonizm, wchodzący w modernizm. Natomiast przy okazji tekstów na temat intronizacji, gdzie Marcin Majewski się ze mną co do tej funkcji religijnej przyjmowanej przez inne systemy, tak jak tutaj przez naukę zgadzał, a teraz jakby sam to robi, co wtedy krytykował dalej. Też wypowiadał się na temat intronizacji Chrystusa Króla, który to temat łączy go z Grzegorzem Braunem. Niech Państwo popatrzą, co tu jest znamienne. Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać szaty i upominać się o kłamstwa Talmudu, Haggadę Holokaustu, no to na przykład mnie niegodnego potępia blisko 120 żydowskich organizacji, które mamy w Polsce. Kto by pomyślał, że aż tyle? Panie Grzegorzu i wszyscy Pana zwolennicy, a też w dużej mierze i Pana przeciwnicy. Mówię to dlatego, że Was znam. Podobnie jak i inne osoby, którym wytykam blandy. A mówię publicznie, no bo te blandy są publiczne. I też dlatego się od wielu, również od Pana, odciąłem. Jeżeli argumenty już nie działali, nie miałem takich umiejętności z racji moich ułomności, nie umiałem Wam przekazać pewnych rzeczy, które nie tyle wymyśliłem, ale akurat trafiłem na takich ludzi, co mi dali do zrozumienia. To, co uważam u Pana zwolenników, ale też i obecnie Pana przeciwników za głęboką przyczynę tego błędu,
to jest to, że Pan wyciągnął pewne konsekwencje z postawy autorytetów. Takich jak i tutaj niektórych poruszę, to może za Was zaboleć, ale tym autorytetem jest m.in. arcybiskup Lefebvre, którego osiągnięcia w wielu dziedzinach bardzo cenię. Już się na ten temat wypowiadałem. Uważam, że tym wspólnym błędem jest ślepa ufność oskarżeniom, tak wobec Kościoła, jak wcześniej wobec norm. I tą ślepą ufność oskarżeniom podzielali zarówno ci, co uderzali w tradycjonalistów, generalizująco, w tradycyjne interpretacje z pozycji modernistycznej czy okołomodernistycznej, modernizującej, ale i później weszli w to ci, którzy sami zaczęli ten błąd zwalczać. I krytykuję tych, tak jak ostatnio chociażby Marcina Majewskiego, którego też poznałem jako kogoś, kto zajmował się bardzo ważnym tematem, tak jak i Pan, tematem intronizacji. Nie będę uciekał od ostrych słów. Pana, Panie Grzegorzu, uważam za kogoś, kto konsekwentnie rozwinął koncepcję faryzeizmu, a Pana Marcina za kogoś, kto może nawet nie zdaje sobie sprawy, i Pan też, kogoś, kogo koncepcje powtarzane za nurtem w biblistyce prowadzą do swego rodzaju neosadyceizmu, czy też neomodernizmu. A Pana, Panie Grzegorzu, natomiast koncepcje prowadzą do istnego neofaryzeizmu. Jakby Pan, Panie Grzegorzu, wydaje mi się, wyciągnął konsekwencje z przyjęcia postawy arcybiskupa Lefebvre'a, co w książce Katologika, ale też już wcześniej w jakichś artykułach opisywałem jako efekt Barabasza, według którego ludzie próbujący się nawrócić przejmują definicję tradycji Kościoła od wrogów tego Kościoła. Jeszcze do tego przejmują zamiast i tylko dobre cechy katolików, to akurat te momenty, gdzie popełnili błąd. I tak jest w przypadku przejmowania narracji błędu arcybiskupa Lefebvre'a w gadaniu o wyższej konieczności, nadzwyczajnym kryzysie, które Grzegorz Braun powielał w negowaniu decyzji, które leżą w kompetencji Kościoła, a nie naszej. Poznał Pan tradycję w zniekształconej postaci i wyciągnął z niej równie zniekształcone, ale dalej idące konsekwencje, które pozwalają to prowadzą na manowce. I dlatego Pan ma wsparcie różnych ludzi dalekich od Kościoła, bo ich wspólnym mianownikiem nie jest właśnie wierność zasadom cywilizacji łacińskiej, ale deprecjonowanie, podważanie, ślepa ufność oskarżeniom. To też opisałem w Katologice. Złożony proces. Wracaj. Słowo zatracenia, synu marnotrawny pierwszego znaczenia Twego Ojca, który sensem do istoty wracaj! O, na szczyt Golgoty! Na szczyt Golgoty! Wracaj, automorderco, swego zaprzeczenia pijany opiewco. Nazwij korzeń, który wieczny jest i trwały, a ty wracaj! O, gdzie zmartwychwstały, gdzie zmartwychwstały? Wracaj, bliźnik pasożycie, w tył odrzucający wyssane już życie.
pędząc w nowe, a ty w źródło stałości.